Cześć, tutaj Kawiak Jones i dzisiaj po raz kolejny zabieram was do izraelskich podziemi. Tym razem będzie to szczególny odcinek, gdyż podczas penetracji jaskini natrafiliśmy na artefakty sprzed naszej ery oraz ludzkie szczątki z epoki żelaza. Z racji, że znalezione przez nas obiekty mają ponad 2000 lat, przekazaliśmy je do izraelskiego odpowiednika konserwatora zabytków i niebawem będzie je można oglądać w muzeum. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak do tego doszło, to zapraszam do oglądania. Dzisiejsze miejsce jest troszeczkę inne niż miejsce wczorajsze, gdyż wczoraj byliśmy w jaskini 100% naturalnej. Dzisiaj jesteśmy w takiej, która została przerobiona przez człowieka. No to hop. Archeolodzy przebadali ten obiekt w 2015 roku. Podczas badań natrafiono na dwa depozyty datowane na około 2300 lat. Pierwszy składał się z lampy greckiej, w której schowano agatową bransoletkę. Drugi depozyt był jeszcze ciekawszy. W zabłoconym zawiniątku znaleziono srebrną biżuterię, pierścienie i bransoletki oraz kolczyki w kształcie łódek czy fok. Jednak najciekawsze były monety. 2 tetradrachmy, czyli monety o wartości 4 drachm z wizerunkiem Aleksandra Wielkiego. To właśnie dzięki tym monetom możemy tak dokładnie określić wiek depozytu, a co za tym idzie okoliczności, które skłoniły mieszkańców do ucieczki pod ziemią. Witajcie w jaskini Kamun. Właśnie udało nam się tutaj zejść, jest tu pierońsko gorąco, mimo że nie mam na sobie tego kombinezonu, który mają wszyscy. W tym momencie znajdujemy się w portalu, że tak, no nie chcę powiedzieć portalu wejściowym, nazwałbym to może przedpokojem, tak po naszemu polskiemu. Jest to pierwsza komora zaraz po przycisku, który właśnie przed chwilą pokazywałem. Wokół całego, że tak powiem, postumentu, na którym spali ludzie, są wykopane takie małe dołki. Ktoś sobie może pomyśleć, no dołek jak dołek. No ale też tak do końca nie jest, gdyż ludzie, którzy tu przebywali, no, że tak powiem, chowali się przed wojskiem, więc nie chcieli się tu chować na 5-10 godzin, tylko czasami nawet na tydzień, 2 lub też więcej. W związku z czym w tych oto tutaj lukach, w tych oto tutaj dołkach wkładano wazy, garnki, nie wiem jak to nawet nazywać, z których woda ze stalaktytów kapała, żeby mogli ją po prostu pić. W poprzednim odcinku nie udało nam się niestety znaleźć żadnego pająka, mieliśmy salamandry, mieliśmy różnego rodzaju węże, nietoperze na przykład, z żyjątek takich jaskiniowych. W tym wypadku zaraz przy samym wejściu od razu trafiliśmy na małą tarantulę. Ta jaskinia od zawsze leżała na totalnym odludziu, a ciasne, ukryte pomiędzy skałami wejście sprawiało, że idealnie nadawała się na schronienie. Badania potwierdziły, że to miejsce zostało przygotowane o wiele wcześniej. W centrum jaskini usypano platformę z piasku, który miał izolować śpiących na niej ludzi od zimnych skał. Poza tym pod ziemię wniesiono około 100 kilkunastolitrowych dzbanów pełnych pożywienia. Zarówno oformowanie dna, jak i przeciśnięcie tylu dzbanów przez wąskie przejście były nie lada wyzwaniem i świadczą o ogromnym strachu, jaki kierował uciekinierami. Za pomocą wykrywacza metalu udało się w tym miejscu znaleźć miedzianą łyżkę do nakładania make-upu, która ma 3200 lat według datowania. Zaraz sobie tam z przyjemnością wejdę i zobaczę, jak to wygląda w środku. Może deszcze, które padały wczoraj, przedwczoraj, jeszcze przez parę ostatnich dni, że tak powiem, wypukały coś z gleby, gdyż tak naprawdę jesteśmy teraz w bardzo niskim miejscu tej jaskini i to miejsce jest w zimie na przykład zalewane. Nie wiem, czy widzicie tutaj takie półki, jak to są wszystko osady, które się zrobiły od tego, że woda była po prostu do tego poziomu. Ale urwał! Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku przed naszą erą nastąpił okres tzw. wojen diadochów, czyli walk o panowanie nad ogromnym imperium toczonych pomiędzy dowódcami Aleksandra. Podczas jednej z tych wojen Ptolemeusz podbił nadbrzeżne miasta fenicjańskie, do których należał ten region, ale nie na długo, bo już rok później musiał uciekać do Egiptu, gdyż główne miasto tego regionu, Akko, zostało podbite i zniszczone przez jego przeciwnika Antygona. Najprawdopodobniej właśnie z Akko, położonego około 25 km na zachód od jaskini, pochodzili uchodźcy, którzy skryli się tutaj ponad 2000 lat temu. Ciekawe, ile jeszcze historii leży tu gdzieś pod błotem. Właśnie dostałem cynk, że Moren coś znalazł i chcę to odkopać moim sensystickiem. Muszę się szybko ewakuować z tego miejsca, żeby móc się na to załapać jeszcze. I lecimy oglądać, co Moren wykopie. Jaskinia zaczęła wyrzucać fanty. Mamy tutaj przykład na taką albo obrączkę dla kobiety, albo naszyjnik dla dziecka, zrobiony ze srebra, z tego co mi tutaj zostało powiedziane. Skąd to zostało wywnioskowane? Z tego, że jest tutaj taki patynowy osad, który świadczy o materiale, z którego to zostało zrobione. Dalej chłopaki znaleźli jeszcze 2 mniejsze bransoletki. Nie jest to złoty pociąg, nie są to też kufry z monetami czy coś, tylko tak naprawdę kawałek drucika, który w każdym normalnym innym miejscu każda inna normalna osoba, że tak powiem ja również, po prostu minęłaby dalej, myśląc, że to jakiś kawałek druta,
który się tutaj zapałętał, a prawda jest taka, że to może być tak naprawdę mieć 2000 lat. Jak się później okazało, nie była to bransoletka, a mocowanie tuniki, stosowane przez żołnierzy Aleksandra w okresie, z którego pochodziły poprzednie depozyty. Cały czas jednak czekamy na szczegółowe wyniki badań naszych znalezisk. Na szczęście miejsce, do którego się właśnie wciskam, zostało już przebadane i znaleziono w nim ludzkie szczątki z epoki żelaza. A w ogóle w kamieniu, na którym siedzieliśmy, znaleźliśmy jamę tarantuli, czyli tak naprawdę ktoś praktycznie na tym siedział. No miał szczęście. W tym momencie znajduje się pod tą komorą, dlatego że właśnie w tym miejscu składowano dzbany z kośćmi ludzi. A jest takie miejsce, w którym najpewniej powinny wylatywać fanty, gdyż oprócz kości do dzbanów wkładano też jakieś kosztowności, które należały do, że tak powiem, właściciela tych kości. Więc jeżeli gdzieś szukać jakichś nowych fantów, to tutaj. Na dowód tego, że tutaj chowane są właśnie szczątki ludzi, jest masa kości, które tutaj znajdujemy. Tutaj mamy na przykład dużą kość, nie wiem, czy to jest miednica, czy łopatka. Tutaj mamy części szkieletu, prawdopodobnie ludzkiego, które są po prostu jakby wtopione w skałę, co świadczy o tym, że to może mieć nie 3 czy 5 tysięcy lat, tylko tak naprawdę o wiele, wiele więcej. Zwłaszcza, że znając, że tak powiem, prędkość przyrostu takich różnego rodzaju osadów, tak jak tutaj, którą się liczy w milimetrach rocznie, a to jest pierońsko głęboko, można sobie wyobrazić, jak dużo czasu minęło od momentu, kiedy te osoby zostały tutaj schowane. Starożytne zwyczaje składania zmarłych do jaskiń to bardzo ciekawy temat i niebawem poświęcę mu oddzielny odcinek. A w kolejnym odcinku o jaskini Kamun zabiorę Was do mniej dostępnej części tej jaskini, którą od czasu do czasu płynie podziemna rzeka. Do zobaczenia, cześć! I tu miało być zajebiste przejście, w którym pokażę, jak się przebrałem w mój strój, że tak powiem, kombinezon jaskiniowy. I to nie jest mój kombinezon jaskiniowy. Ja pierdolę, kurwa. Bo właśnie ten kolega tutaj, Hadi, zapomniał go po prostu zabrać i on sobie leży u niego w aucie jakieś 300 km dalej, a ja muszę pójść w jego spodniach od piżamy.